Siemka, ja jestem Adacho i cieszę się, że moje filmy z Naruto siadły wam tak samo mocno, jak mi siadło samo Naruto. Jestem po obejrzeniu trzeciej sagi. Dość zabawna nazwa jest po angielsku tej sagi, Konoha Crash. Ja do tej pory jestem zaznajomiony z nazwą Wioska Ukrytego Liścia, natomiast znam, w sensie kojarzę to słowo Konoha i w zasadzie jeśli miałbym używać tego słowa, to czy w takim razie jakbym chciał powiedzieć, że coś się dzieje w Wiosce Ukrytego Liścia, to miałbym powiedzieć, że coś się dzieje w Konosze? Nigdy nie słyszałem, żeby ktoś tak mówił. Natomiast zniszczenie Konochy, ten ark tak się nazywa, 12 albo 13 odcinków od 68 do 80, stosunkowo krótko i to dobrze, bo jestem w stanie skupić się na większej ilości szczegółów. Tam ten ark z egzaminem na Chunina był znacznie dłuższy, chociaż tam, tak jak już ostatnio mówiłem, było bardzo sporo walk. Swoją drogą, już ostatnio wam mówiłem, to nie jest mój strój, ok? To jest strój Marci, ona go kiedyś sobie kupiła, ja go tylko pożyczam. Jeszcze nie kupuję sobie żadnych rzeczy z Naruto, tak samo jak to. Chociaż to jest dość zagadkowe, bo tutaj jest ten symbol przekreślony, nie? Wioska Liścia jest przekreślona, więc podejrzewam, że tutaj będzie jeszcze jakiś wątek fabularny. No jestem hipokrytą, noszę rzeczy, które nie wiem co oznaczają, ale robię to tylko dla waszej uciechy, także dzisiaj przed wami nie siedzi Adacho, tylko Adacki. Ale okej, mam nadzieję, że wam się spodoba, oczywiście zachęcam do zostawienia komentarza, lajka i tak dalej, i tak dalej. Natomiast z tych trzech arków, które były do tej pory w Naruto, ten podobał mi się najmniej. I to wcale nie chodzi o to, że nie było w nim mojego ukochanego kamienia, tak zwanego Rocka, samotnej skały 2000. Nie było go, ale w pierwszej sadze też go nie było, a pierwsza saga była w porządku. Trochę mam wrażenie, że ta saga została z jednej strony na siłę wydłużona, a z drugiej strony na siłę skrócona. To jest paradoks, ale myślę, że jak posłuchacie tego, co mam do powiedzenia, to będziecie wiedzieli, o co chodzi. Przechodzę do pierwszych wydarzeń, które muszę przyznać, że trochę mnie podekscytowały, bo operacja się zaczęła, od razu wykształciło się kilka wątków, no ten najpierwsiejszy, powiedzmy najbardziej poważny to Hokage kontra Kazekage, czyli ten, powiedzmy Hokage, ale nie Hokage, Hokage z piasku. Kiedyś myślałem, że to każda wioska ma swojego Hokage, ale oni po prostu się inaczej nazywają, ale wiadomo o co chodzi. Także to był pierwszy wątek, drugi wątek to był Kakashi i Gai walczący na trybunach, kolejny wątek to był Gaara uciekający przed Sasuke, który był goniony przez Naruto i tam inną jeszcze grupę, którzy byli gonieni przez jeszcze innych wojowników, jakby ninja z wioski piasku. Mieliśmy jeszcze walki w mieście z tymi wężami, wielkimi jakimiś potworami, no i uciekające dzieci z Irukim. I myślę sobie na samym początku, okej, mamy tyle wątków, każdy ma możliwość pokazania czegoś i muszę przyznać, że wątpiłem już wtedy, że ten ark usatysfakcjonuje mnie w 100%, bo wiedziałem, że on jest stosunkowo krótki, chociaż wtedy się zastanawiałem, czy to może nie jest tak, że mamy jakąś pierwszą część tego arku, a potem będzie druga część tego arku, no bo wymieniłem już 5 wątków, jeden to są uciekające dzieci, no to tam Konohamaru nie musi nic pokazać, wystarczy, że ma głos Choppera, to mi starcza. Ale w każdym wątku musiało się wydarzyć coś ciekawego, no nie, żeby ta saga podtrzymała poziom tej zapowiedzi, którą nam dała. I tak się nie stało, chociaż pierwszy bardzo dobry motyw, który mi się spodobał i od razu poczułem ciary, jak jeszcze zaczął lecieć ten soundtrack, no to jest motyw ściągnięcia maski przez Orochimaru. Ten hipnotyzujący soundtrack jest niesamowity, jeden z moich ulubionych. Ostatnio dałem wam tutaj mały napis w rogu ekranu, nie wiem czy widzieliście, jakie soundtracki są moje ulubione. Ultimate Secrets, czyli ten soundtrack, który leciał w 50. odcinku, kiedy Lee walczył z Garou. Ja pierdzielę. To jest słuchane jest w kółko, no naprawdę, świetny soundtrack i szczerze, cieszę się, że go do tej pory nie było od tego czasu, bo to jest jak Clash of Gods w Dragon Ball. Nie chcę porównywać poziomu, ale powiedzmy ta sama zasada. Jak to leci, to musi być dobra scena, żeby on nie zbrzydł, ale okej, idziemy dalej. Mieliśmy trochę pokazany motyw Orochimaru, to czym on się kieruje, czyli chciał zostać czwartym Hokage, ale coś mu nie pykło, nie został wybrany i teraz się mści, chociaż zemsta brzmi na pierwszy rzut oka dość płytko, ale tam zostało jeszcze wspomniane, że Orochimaru nie wygląda do końca jak człowiek, tylko jak ktoś, kto posiadł ludzką formę. Potem został ten wątek rozwinięty w kontekście tego backstory z jutsu nieśmiertelności, ale sama postać Orochimaru niby się kierowała zemstą, niby się nie kierowała, bo jedni mówili, że prawdopodobnie jest to zemsta, ale sam Hokage III powiedział do Orochimaru, że ty nie jesteś gościem, który tam trzyma jakieś urazy w sercu i tak dalej, a ten zaczął gadać o jakichś wiatrakach, że no wiatraki czasem się kręcą, jak wieje wiatr, nie?
No i dzisiaj wieje taki wiatr, że mam ochotę rozjebać ci chatę. No, czyli zemsta czy nie zemsta? No możesz do mnie mówić prostym językiem, chłopie? Mimo wszystko jarałem się na tę walkę Hokage z Orochimaru, bo do tej pory widzieliśmy trzeciego Hokage jako dziadka, który wszystkich tylko klepie po plecach i już jest emerytem, o którego nawet się też jacyś tam Jonini, dobrze mówię? Jonin? No nie? Chunin? Jonin? Chyba już dobrze kojarzę, jak się nazywają te stopnie. Się normalnie martwią. No i też w końcu Orochimaru mógł pokazać coś więcej niż tylko farmienie aury. W międzyczasie był jeszcze Mopsik, który trochę skradł mi serce. Głównie swoim wyglądem, ale też zachowaniem. Przypomina mi trochę Jake'a. W sensie nie wyglądem. Jake z Pora na przygodę, nie? Głos nawet podobny, wygląd podobny, w sensie Jake był żółty, ale powiedzmy podobny klimat tej postaci. No i początek walki Hokage i Orochimaru był bardzo ciekawy, bo mieliśmy tak, przeplatane, nieznane techniki z naprawdę fajną animacją. Widać w ogóle, że tutaj był już wyższy poziom tego ninjutsu, bo widzieliśmy techniki, które nie dość, że łączyły jakieś żywioły, to też inni, ten chyba Anbu to się nazywa ten specjalny oddział. Ktoś ostatnio w komentarzu napisał, że jeśli się kiedyś będę czuł bezużyteczny, to niech sobie pomyślę o oddziale Anbu. Może w sumie trochę, ale odnośnie bezużyteczności to mam zarzut do kogoś innego, przynajmniej póki co w tej historii. No, także nawet ci Anbu mówili, Wow, to jest walka na poziomie Hokage. muszę przyznać, że jak nie znałem jeszcze Naruto, to machanie palcami, wiecie, robienie tych znaków było dla mnie trochę zabawne. W sensie szanowałem to, że jest to powiedzmy taki system walki, ale teraz jak widzę te dwie potężne postacie, które biegną w swoją stronę i trochę machają palcami, a trochę wypowiadają nazwy tych technik, to nadal jest to specyficzne, ale jestem w stanie naprawdę bardzo docenić to, że to jest zasada po prostu działania tych technik. Bo jak dobrze pamiętam, w pierwszej sadze to było chyba w pierwszej sadze, opisane w taki sposób, że te znaki, które się robi rękoma, one ukształtowują czakrę w pewien sposób i potem wypowiedzenie nazwy tej techniki pozwala rzucić tę technikę. Więc to nie jest tak, że oni krzyczą Kamehameha dlatego, że widz musi wiedzieć, jaka to technika leci. Mówię Kamehameha, wiadomo, że chodzi o Dragon Balla, prawda? Bo Goku czasem mówi Kamehameha, a czasem nie mówi Kamehameha. Mógłby mówić, mógłby nie mówić, a ci muszą mówić. Właśnie to jest w tym wszystkim ważne, że ten motyw, że widz musi wiedzieć, co jest rzucane, został napisany w taki sposób, że oni muszą to powiedzieć. Także plus. Plus. Hokage III jak zdjął ten swój płaszcz, to wyglądał jak taki emerytowany zawodnik drużyny siatkówki, który założył swój kostium z liceum. Odczułem taką delikatną wibrację w powietrzu gościa, który już dawno nie walczył i teraz przywdziewa swój stary strój. Jak taki super bohater, który już się zapuścił i ma wielki brzuch, ale potem otwiera szafę i mówi, to moja ostatnia misja. Ale mimo wszystko zwracam mu honor, bo tam był... Dobrze walczył, ale później mieliśmy przywołanie tych dwóch pierwszych Hokage i tutaj będę mówił to, jak to zrozumiałem i w razie czego mnie poprawcie, ok? Bo mieliśmy tak. Zastanawiałem się nad tym, jak Orochimaru wszedł w posiadanie ciał tych dwóch Hokage, jak się dostał do ich ciał po śmierci, ale potem zostało to opisane tak, że ciało żyjącej osoby jest poświęcone jako pojemnik dla duszy. Ok, czyli skoro ciała tych Hokage mają tylko taki wygląd, to znaczy, że Orochimaru wziął byle jakie ciała i nadał im wygląd Hokage, bo pod koniec tej walki widzieliśmy, jak z tego mułu wydostają się ciała jego podwładnych, tych ninja z wioski dźwięku. Więc on wziął ciała swoich podwładnych, wpuścił tam dusze tych dwóch Hokage, nie wiem nadal jak ich zdobył te dusze, to tego akurat nie zapamiętałem, ale ukształtował ich potem w taki sposób, żeby oni wyglądali jak tamci dwaj Hokage. Zastanawiałem się też, jak to jest, że oni są braćmi, no bo są w podobnym wieku. Jeden jest jednym Hokage, drugi drugim, czyli nie mogli być jednocześnie Hokage, prawdopodobnie, no nie? Więc ta część historii, w której oni żyli razem, byli braćmi w podobnym wieku i obaj byli Hokage, no chyba nie byli jednocześnie, nie? Chyba że jeden stał się... No nie wiem, jak to do końca mogło być. Bo ostatnio mi wytłumaczyliście, że to tak jak na przykład z emerytowanym papieżem, nie? Benedykt XVI przeszedł na emeryturę i mieliśmy Franciszka. I tutaj jest tak, że trzeci Hokage przeszedł na emeryturę i żył sobie dalej, ale mieliśmy już czwartego. Tyle, że tutaj oni nie mieli w ogóle różnicy wieku, więc sytuacja wygląda trochę inaczej. Jeśli mi to wytłumaczycie, to okej. Chyba że to spoiler, to nie dziękuję. Ja rozumiem, że to, skoro to były ich prawdziwe dusze, to znaczy, że oni wpuszczeni w te ciała mieli swoje prawdziwe charaktery, ale potem Orochimaru wbijając te kunaje z tymi karteczkami w plecy ich,
tak naprawdę zabił ich charakter i sprawił, że to stały się tylko takie pacynki do walki. Tak to zrozumiałem. No ale okej, idziemy dalej. Shikamaru miał też swój moment z cieniami. To też jak fejkował odciski psa tymi patykami, to też było bardzo sprytne. Mimo wszystko najbardziej podobało mi się to, że chciał przeżyć normalne życie z żoną, która nie jest ani piękna, ani brzydka. No to jest postać, przy której coraz bardziej można powiedzieć, że się z nią, że się z nią człowiek może utożsamiać, nie? Nie chce być największy na świecie, nie chce być najsilniejszy, ale po prostu chcę przeżyć normalne życie i jakoś za bardzo nie nadstawiać karku. No i potem wpadł ten... Nie wiem, nie pamiętam jak on się nazywa, coś na A. To jest taki Yeti z Dagestanu, no gość wygląda jak... jak wielka stopa. Nie pamiętam jak on się nazywa, przepraszam. Coś na A, jakieś krótkie imię na A. Ambu? Nie, oni wszyscy tam jacyś Anbu, Anju, Abisu może? Nie, Ebisu. To był ten w okularkach. Potem była piękna animacja. Okej, kreska była dość prosta, nawet bym powiedział, że bardzo prosta. Modele postaci wyglądały czasami bardzo, bardzo uproszczenie, dosłownie jak z fanowskiej animacji, ale animacja sama, ruchy postaci były pięknie zanimowane. Mówię tutaj oczywiście o walce pierwszego i drugiego Hokage, w zasadzie ich widm z trzecim. Trochę mnie rozbawił moment, kiedy oni go chcieli utopić, w momencie, w którym oni walczyli na dachu i tam było trochę wody i oni dosłownie nurkowali na kilkadziesiąt, tak to wyglądało, jakby nurkowali na kilkadziesiąt metrów. Jak to jest w ogóle możliwe? To wyglądało trochę jak jakaś iluzja, ale rozumiem, że to po prostu było spowodowane tym, że oni byli otoczeni tą barierą i tam się w pewnym miejscu po prostu trochę wody zebrało i to nie było tak, że to było jakoś głębokie na kilkanaście metrów, tylko tak to wyglądało, ale to było zabawne, nie? No bo to wyglądało jakby chciał go utopić w kałuży. Potem pojawiła się ta stara małpa Enma i... Gość niby się przydał, ale mam trochę do niego zarzutów. Pierwszym jest to, że od razu się przetransformował w patyk i ja rozumiem, że on wtedy jako patyk się bardziej przydał, bo mogli sobie połączyć z Hokage siły, ale to jest gość, który się pojawia po raz pierwszy w historii i zamiast opowiedzieć coś na jego temat albo pokazać jego umiejętności jako ta małpa, to gość się od razu transformuje. To tak jakby na przykład pojawił się Cell i minutę później odpalił swoją perfekcyjną formę. Tak od razu, nie? No to... Gdzie jest build-up? Gdzie jest build-up? A to jestem ja, jak zjem dobrego kebaba, a to jestem ja, kiedy twórcy Dragon Balla po raz czwarty dają mi do oglądania sagę Birusa, a tutaj Orochimaru wygląda jak zgarbiony otaku piwniczak z brzuszkiem, który prezentuje swoją kolekcję katan, a tutaj Hokage wygląda jak Funko Pop, a potem kolejne dymy, bo Orochimaru to jednak Orochimaria? Ja już mówię, nie. Jeśli się okaże, że to nie był Orochimaru, tylko siedzi na swoim fotelu w swojej jaskini i tak naprawdę wysłał jakiegoś klona, to ja już mówię, no gość chyba nigdy nie zacznie walczyć, tylko po prostu będzie farmił aurę przez całe Naruto. Ale okazało się, że to jednak on, czyli to było to jutsu nieśmiertelności. Poprawcie mnie, jeśli się mylę. W sensie, to wygląda tak, że Orochimaru jest w stanie wkładać swoją duszę do różnych ciał, ale i tak umie on potem zmieniać ich wygląd, więc oryginalnie on teraz wygląda jak ta dziewczyna, jak ta kobieta, ale na potrzebę walki z trzecim Hokage zmienił swoją twarz na tę prawdziwą, żeby ta walka miała powiedzmy większy klimat. No, zmienił swój wygląd tak samo jak zmienił wygląd pierwszego i drugiego Hokage. Ale czy on przejmuje też umiejętności tych ciał, czy odziedzicza nadal swoje umiejętności? No bo wiecie, jutsu to jest jedno, ale fizyczne możliwości ciała to drugie. Orochimaru tam mówił, że będzie zdobywał silniejsze i młodsze ciała, oczywiście chodziło mu później o Sasuke, ale wiecie o czym mówię? Jak na przykład gość przejmie ciało Sasuke, to na pewno będzie miał swoje wspomnienia. Podejrzewam, że jeśli chodzi o swoje techniki, to też to zachowa, bo jego głowa będzie pamiętała, jak to wykonać, tak to rozumiem, ale dajmy na to, wszedłby do ciała schorowanego staruszka, który ledwo się rusza, albo jest przykuty do łóżka. I co, wtedy on, jako że jest tym silnym Orochimaru, jest w stanie zmusić to ciało staruszka do tego, żeby ono działało normalnie? Czy jest ograniczony właśnie tym, że jest w ciele starego staruszka? Bo tutaj powiedział, że będzie zdobywał silniejsze ciała, że chce zdobyć silniejsze ciało, więc wygląda na to, że ma to znaczenie, jakie ciało przejmuje. Że to nie jest tak, że przejmie sobie byle jakie ciało i z faktu tego, że jest Orochimaru, to nagle będzie silniejszy. Zresztą też powiedział, że chce wykształcić tego Sasuke, chce trochę go wytrenować, a potem dopiero go przejąć. Tak to zrozumiałem. Podejrzewam, że w ten sposób by przejął też jego Sharingana. Potem był obrazek, który pozwólcie, że tutaj zinterpretuję. Czyli mamy tak. Trzeci Hokage był mistrzem Jirai, Orochimaru i tej blondyny, która
no z tym wiąże się spoiler. Nie będę tego mówił, ale generalnie jest już pewien spoiler, na który się nadziałem. Dla mnie to spoiler oczywiście, że ta blondyna będzie kimś ważnym, okej? Ja wiem kim będzie, ale nie chcę tego mówić na głos, ale tak mi się wydaje, że to jest ona. Jeden detal, który zauważyłem, to to, że wszędzie są te przecinki. Młody Orochimaru ma na przykład ten przecinek na ubraniu. To jest ten sam przecinek, który tak naprawdę nie jest żadnym przecinkiem. Powiedzieliście mi, jak to się nazywa, ale cały czas ta nazwa wypada mi z głowy. No, to jest też w Sharinganie, no nie? Więc te przecinki to się wydaje, że to jest dość istotny element albo dość istotny symbol tamtego świata. Czyli to nie jest tylko i wyłącznie związane z Sharinganem, chyba że to, co tutaj Orochimaru ma na swoim ubraniu, to jest jakiś guzik. I to nic nie znaczy, chociaż potem widziałem, że on ma kolczyki, które wyglądają dość podobnie, jak taka właśnie dziewiątka, więc co to znaczy, nie wiem. Potem widzieliśmy tak, 4. Hokage, który uczył Kakashiego i tych 2 pozostałych nie rozpoznaje, chociaż wydaje mi się, że ten w środku to ma w gębie jakiegoś peta, więc może to jest ten Yeti z Dagestanu, którego tam wcześniej widzieliśmy, jak pomagał Shikamaru. No i tutaj odnośnie tego, kto jest bezużyteczny, to nie Anbu, chociaż Anbu może też, ale oni nie mają wokół siebie jakiegoś wielkiego hype'u, tylko Jiraiya. Nie wiem, no gość jest póki co trochę bezużyteczny, w sensie nic nie pokazuje, bo Jiraiya przyszedł, wszyscy mówią, ło, to legendarny Jiraiya! I to tyle, co on zrobił w tym arku, także czekam, Jiraiya czekam. Na Garę czekałem i się trochę doczekałem, a teraz czekam na to, aż Jiraiya zacznie coś robić, tylko powinienem wziąć patek i go tak szturchać, no, zrób coś, zrób coś. No ale potem, jeśli są jacyś fani Naruto, którzy się śmieją z 5 minut na Namek. Rozpoczął się największy tasiemiec w tym arku. To jest chore, co tutaj to anime zrobiło. Ja domyślam się, że w mandze to nie było aż tak mocne, ale Hokage wyciąga duszę Orochimaru. Ten zawzięcie palcuje powietrze przez 6 odcinków, a małpa upadła i nie może wstać. No nie wiem, o co tam chodziło. Ja pierdzielę. Ja rozumiem, że to był ważny wątek, ale to wyglądało tak, jakby bolid Formuły 1, który jedzie 200 na godzinę, okej? Nie jedzie na pełnej prostej. 200 na godzinę, nagle kółka mu się zablokowały i stoi w miejscu. O co tu chodzi? Dlaczego przez następne 6 czy 7 odcinków wątek Hokage i Orochimaru został zredukowany do tego, że ten stał, trzymał go za barki, a ten tylko kurwa palcuje, nie? I ten mieczyk tam mu wpycha. O co tu chodzi? A ta małpa... O, nie mogę wstać! I jeszcze najlepsze jest to, że to wcale nie było przedstawione w taki sposób, że to działo się tak naprawdę 2 minuty, tylko że my to widzieliśmy przez 6 odcinków, tylko cała saga się skończyła w tym czasie. Było w międzyczasie 10 walk i oni dalej tam stali i kurwa jeden przepycha ten miecz, a drugi wyciąga mu... Weźcie, to było dramatyczne. Dramatyczne to było. W sensie sam wątek fabularny jest okej, ale jak można było tak to napisać? Potem pojawił się Antonio Robacini. W ogóle ten pościg, ja też o nim celowo nie mówię, bo to bieganie po lesie też było trochę monotonne. W sumie spoko wytłumaczone zostało, w jaki sposób Robacini śledził Saskę za pomocą robaczków. Wiecie, żeński robaczek, męski robaczek. Dziwna moc, ale ma to potencjał. Aż mi się przypomniała sytuacja z Akademika. Październik albo listopad 2017. Pokój, powiedzmy, wielkości mojego pokoju. Mieszkaliśmy tam we 3 i na jednym łóżku taki Patryk, fan Interu Mediolan, leżał. 3 w nocy, budzi się z krzykiem i nagle, wiecie, wywala cały materac do góry nogami, całe łóżko do góry nogami. Mówimy, kurwa, chłopie, co ty robisz? Jest środek nocy. A mówi, że ma robaczki pod materacem. Że jakieś robaczki wyczuł. Spoiler, tam nie było żadnych robaczków, coś mu się przyśniło, ale potem gość nie mógł spać przez to, że myślał, że ma robaczki pod materacem. Zawsze jak widzę tego Antonio Robaciniego, to przypomina mi się ta historia. Kankuro, muszę przyznać, że jak na to, że jest takim trochę no-name'em w moich oczach, to ma lekką aurę. Tutaj jak się oplótł tym straszydłem, ale Robacini nie odstaje. Obaj w sumie są takimi manipulatorami, nie? Mają jakby rzeczy albo istoty, którymi manipulują. Dobrze się dobrali. Walka nie była najgorsza, ale krzyczeć z wrażenia na to nie krzyczałem. Gara, do tego momentu chłop jest kierowany i przehajpowany. No niosą go tylko jak bagaż, on tylko stęka i stęka. Boli głowa, bnieście mnie, jestem najsilniejszy, ale jeszcze nic nie pokazałem. Do czasu, okej? Do czasu. Ja mówię, jak czułem się w tamtym momencie, ale no to już była najwyższa pora, żeby Gara zaczął coś pokazywać. I w sumie zaczął coś pokazywać, bo się zaczął transformować w jakąś piaskową wiewiórkę. Zabawne w sumie w Naruto jest to, w tym anime, że oni w ogóle nie czują swojej obecności nawzajem.
Przepotężny potwór Gaara, już przetransformowany w połowie, wydziera się, krwiożerczy, mówi, żeby Sasuke wyszedł z ukrycia, a Sasuke sobie siedzi, chilluje na gałęzi obok, mówi, dobra, wychodzę. Wychodzę, bo to ile można. Sasuke w tej walce miał swój moment z tym swoim chi, ale ogólnie robi się z niego też taka trochę przehajpowana postać. Jedyne, co mnie ciekawi odnośnie Sasuke, to jest jego brat i te moce Orochimaru, które ten mu zasiał, nie? Czyli generalnie dwie rzeczy, które są bezpośrednio związane z innymi postaciami, a niekoniecznie z samym Sasuke. Dlatego ucieszyłem się, jak wleciał Naruto, bo z jednej strony to jest sztampowe, że główna postać wchodzi ostatnia, ale tutaj jego historia znacznie bardziej pasuje do Gaary, co na szczęście później zostało wykorzystane i uwypuklone. Sakura też zapunktowała, jak zasłoniła Sasuke swoim ciałem. Na początku w ogóle nie zauważyłem tego kunaja w dłoniach i myślę, co ona kurwa w siatkówkę gra? Chce go dyszlem przyjąć? Bo tak złożyła ręce, jakby chciała go przyjąć sposobem dolnym, ale mówię, a nie, ona tam ma ten swój mieczyk, nie? Ten sztylet, okej, dobra. No i mieliśmy backstory Gaary. Muszę przyznać, że w końcu coś ruszyło, bo zdecydowanie za długo czekaliśmy na taki moment, w którym Gaara zostanie przedstawiony z nieco innej strony. Widać było w jego historii, że to ludzie, wszyscy dosłownie ludzie go zawiedli. Jeszcze ta głupia Yashamaru na łożu śmierci wjeżdża małemu dziecku na psychę. Moim zdaniem to jest ogólnie jej wina, bo na początku zaczęła mu mieszać w głowie, że jesteś kochany, że ogólnie to jest rana w sercu, ale Aishiteru i tak dalej, Daisuki Gandandayo. Potem się okazuje, że chłop sobie siedzi, chłopczyk, to był jeszcze mały chłopczyk, który nie był nikomu nic winny, siedzi sobie na parapecie, czy tam na kamieniu i nagle przychodzi ta, rzuca w niego shurikenami, ten ją instynktownie zabija, no bo się broni, a w zasadzie nawet to nie on, tylko ten jego demon też sprawia, ten jego piasek, który on sam działa, sprawia, że ta, jak ona się nazywała, Yashamaru jest zabita, w zasadzie jest na łożu śmierci i ona jeszcze mówi, w sumie to ja cię nienawidzę, nie? Masz tam 7 latek, czy ile masz, chłopczyku, nie wiesz, co się w ogóle dzieje na świecie, nie wiesz, co jest 5, czemu cię wszyscy nienawidzą, ale ja też cię nienawidzę. No, ona, jeśli chciała pozbyć się zagrożenia pod postacią Gaary, to jedyne co zrobiła w tamtym momencie, to dolała oliwy do ognia i sprawiła, że dopiero ten potwór powstał. No Yashamaru, kurwa, puknij się w łeb, jesteś durną babą, krzyżyk ci na drogę. I to wszystko działo się, jak Orochimaru, Hokage i Małpa dalej tam się przepychali, nie? Oni, nie wiem, 6 odcinków tam się przepychali. No i ten napis na czole Gaary pojawił się dopiero wtedy, kiedy Gaara pękł. I nie wiedziałem jeszcze wtedy, co on znaczy i nie chciałem go sobie tłumaczyć. Myślałem, że to jest coś w stylu demon, klątwa, ewentualnie piasek, no nie? Coś takiego strasznego. Do tego jeszcze wrócę, bo to był moment, który jest ważny. Jest ważny. No i potem rozpoczęła się tak na dobre walka Naruto. Naruto przywołał małą żabkę. Gaara przetransformował się już w takiego wiewiórko ptaka. Nie wiem w zasadzie co to było. Na początku to bardziej przypominało wiewiórkę. Tutaj zaimponował mi trochę Naruto, robiąc te 100 klonów i w sumie on podczas całej tej walki nie wyglądało tak, jakby otaczał się czerwoną czakrą. Był oczywiście moment, kiedy on korzystał, przynajmniej tak to interpretuję, że korzystał z mocy Lisa, tego Kyuubiego, ale nie wyglądało tak, jakby on tracił nad sobą panowanie, jakby się transformował, jakby korzystał z tej czerwonej czakry, czyli wygląda to tak, jakby on coraz większą kontrolę miał nad tą mocą, która w nim drzemie, nie musząc oddawać jakby sterowania temu potworowi. Potem Gaara z tej wiewiórki zmienił się w wielką szynszylę, a Naruto przywołał Gamabuntę Kumalskiego i tak sobie myślę, okej, to jest chyba coś, co kojarzę jeszcze z czasów, kiedy nie oglądałem Naruto, bo przecież jak na przykład Goku miał tego awatara z Ki, to mówiliście, że to jest Susanoo, no nie? Czyli coś wzięte z Naruto. Czyli już jakby podświadomie miałem i też gdzieś to wizualnie jakby mi się świtało, że w Naruto są takie walki gigantów. Takie transformery, no nie? Żartuję. Jakieś takie walki wielkich potworów albo takich awatarów i myślę sobie, okej, czyli tutaj mamy taką pierwszą pełnoprawną walkę gigantów, tylko że to nawet nie jest tak, że Naruto walczy, tylko przywołał Gamabuntę. Okazało się w ogóle, że nawet ta żabka się do czegoś przydała. Myślałem, że to jest tylko motyw gagowy, ale to był ojciec i syn, także kurde, no poszerzenie lora. No i ta walka się rozpoczęła. Przynajmniej nie była przerywana jakimiś retrospekcjami, więc to jest na pewno plus i spoko, że to Naruto dostał swój moment, bo widzieliśmy jak ciężko trenuje, wiecie, upada, podnosi się i w końcu udała mu się to jutsu przywoływania.
I też nie był w jakiejś sytuacji podbramkowej, zrobił to po prostu tak, więc, no mówię, szacunek. To jest taka moja obserwacja, nie wiem czy to prawda czy nie, ale jak Gamabunta Kumalski zobaczył tego Shukaku, tego demona Gary, to go poznał. I to może być kwestia tego, że on po prostu zna go, wie o nim, widział go wcześniej, a może to jest kwestia tego, że w tym świecie są jakieś, na przykład jest jakieś kilka demonów, na przykład każdego żywiołu, nie? Mamy Kyubiego od ognia, ten jest od piasku, może byłby jakiś od powietrza, od wody, od słońca, od czegokolwiek innego, czyli są jakieś takie demony, które, albo takie potwory, nie wiem, nazywam to demonami, które żyją na tym świecie, no i akurat tak się złożyło, że Kyubi jest zapieczętowany w Naruto, Shukaku jest zapieczętowany w Garze i one są powszechnie znane. Swoją drogą, gdzie on, Gamabunta i jego syn przebywają, jak ich nie ma? Gdzie oni są, jak ich nie ma? Jak oni nawet mówią, że okej, muszę wracać. No gdzie on wraca? Do jakiegoś tam wymiaru żab? Podejrzewam, że to też jeszcze zostanie pokazane. Potem mieliśmy tę transformację w Kyubiego. Bardzo mi się podobała. No fajnie, że zobaczyliśmy w końcu pełną wersję tego Lisa, nie licząc retrospekcji. Troszkę się zastanawiałem, jak to działa, no bo oni jakby zrobili trochę fuzję, nie? Bo Naruto w formie ludzkiej zniknął, Gamabunta przemienił się w Lisa i to wyglądało tak, jakby on tylko zmienił swój wygląd, ale nie miał umiejętności tego Lisa, czyli tylko fizycznie zmienił się, bo tutaj potrzebował jakby pazurów, żeby złapać Shukaku, nie? Naruto się w ogóle zaczął power-upować, no i w sumie mieliśmy tę czerwoną czakrę, ale trochę nie rozumiałem, na czym polegał ten moment, bo Naruto się nie zmienił, ale robił się trochę bardziej czerwony, w ogóle wiecie, kurtka mu się rozpięła, to było też fajne, stracił ten ochraniacz czoła i płonął tą czerwoną czakrą, w zasadzie taką pomarańczową, ale nie przetransformował się. Nie do końca rozumiem w takim razie, o co tam chodziło w tej scenie, po prostu chyba zwiększył swoją moc, żeby zadać ostateczny cios Garze i bardzo podobało mi się to ujęcie z mieczem, nie? Pół Gary, pół Naruto, też dość symboliczne, jeśli bierzemy pod uwagę ich przeszłość. Walka Hokage i Orochimaru, mieliśmy wątek tego, że Orochimaru stracił ręce. I tak na początku sobie myślę, no okej, to nie może sobie zamienić po prostu ciała i mieć ciało z rękoma, ale potem przecież sobie uświadomiłem, że Hokage III uciął kawałek duszy Orochimaru. Więc być może ten kawałek duszy, który on mu zabrał, jest odpowiedzialny za rzucanie technik. Więc to nie jest tak, że Orochimaru stracił ręce fizycznie, tylko że stracił ręce, że jego dusza straciła ręce, nie? Że on już nigdy nie będzie mógł w żadnym ciele jakby pokazywać znaków. To się nauczy stopami. Ja już myślę, że on w następnej sadze Orochimaru przyjdzie. Ha kurwa, nie spodziewaliście się. No co, jeśli są ludzie, którzy na przykład urodzili się bez rąk i malują stopami i malują piękne obrazy, ładniej niż ja bym w życiu był się w stanie nauczyć, to dlaczego Orochimaru nie może robić ninjutsu stopami? Tylko wtedy co, on będzie jeździł na wózku? No nie może chodzić na rękach, będzie leżał. Przecież on jest wężem, nie? On ma ten motyw węża. To będzie pełzał jak wąż. Panie Kishimoto. Jeden telefon i ja mogę pomóc z fabułą. No i potem scena, która wzięła mnie bardzo z zaskoczenia. Mieliśmy Naruto, który czołgał się w stronę Gary, tam potem Kankuro i Temari go zabrali, ale dopiero wtedy, pierwszy raz w napisach, było widać, co Gara ma napisane na czole. I ja myślałem, że to jest demon. Mówiłem wam, jakieś słowo przeraźliwe, takie, które symbolizuje tę klątwę tego potwora. On miał na czole napisane miłość. Przyznam się wam, uderzyło mnie to, ja aż mówię, zastopowałem i wtedy pomyślałem sobie o tym wszystkim, co on przeżył i jak bardzo tragiczna jest to postać. Pociekły mi łzy wzruszenia. Naprawdę, nie spodziewałem się, że w takim momencie, przy takiej postaci, będę w stanie się wzruszyć. Sam fakt, że on miał przez ten cały czas na czole napisane miłość. Kurwa nie wiem, jakoś tak wzięło mnie to z zaskoczenia, tak jak żarty o kupie w Dragon Ball Daima, no ale okej. No i potem wiecie, jeszcze ten obrazek liścia w piasku, przecież to można interpretować tak, że wiecie, mamy wioskę liścia, mamy wioskę piasku, obie są inne, mimo tego, że tak naprawdę ludzie wszędzie są tacy sami. Mieliśmy pogrzeb Hokage, w zasadzie no bardzo ładnie to wyglądało, wszyscy byli ubrani na czarno, elegancko i tak dalej, nawet zaczął padać deszcz, no bo wiadomo, że w takich scenach musi padać deszcz, ale zastanawiam się, czy oni wiedzą, że Hokage tam się jakby do tego Shinigami zgłosił, nie? Że on tam swoją duszę oddał i to, że oni tam mu kładą kwiatki, to on sam na siebie trochę wydał wyrok, bo on powiedział, że jego dusza będzie jakby pożerana przez wieczność przez tego Shinigami, także jeśli oni by to wiedzieli, to podejrzewam, że płakaliby znacznie bardziej. No ale na sam koniec pojawiła się postać, w zasadzie dwie, w takim stroju,
z Sharinganem. Ja myślę, że to jest Itachi Uchiha. Trochę się nie spodziewałem tego, bo myślałem, że te postacie pojawią się dopiero w Shippudenie, ale cieszę się. Cieszę się i jestem podekscytowany na kolejną sagę, no bo jeśli gość ma Sharingana i cały klan Uchiha został wybity poza Sasuke, to znaczy, że to musi być Itachi. Chyba że to jest ktoś w pokroju Kakashiego, kto sobie wszczepił Sharingana, nie? Robię pożegnanie no jutsu. Zapraszam do zostawienia lajka no jutsu i zapraszam do zostawienia suba no jutsu, ok? Także rzucam na was to jutsu, zaraz zostawiacie lajka, zaraz zostawiacie suba, zostawiacie też komentarz, zostawiacie też podbicie. Nie musicie zostawiać cząstki swojej duszy, wystarczy, że zostawicie po sobie jakąś aktywność. Bardzo wam dziękuję za oglądanie, już tak na poważnie. Dziękuję wam za wszystkie komentarze, za rozwiewanie moich wątpliwości, za bycie aktywnymi. Nie wiem, do kiedy trwa następna saga, ale też wiem, że ona nie jest jakoś szczególnie długa, nie tak jak długa jak egzamin na Chunina, także myślę, że niedługo się spotkamy. A póki co, tyle. Dzięki za uwagę. Widzimy się niebawem. Dziana.